10. odcinek Przeklętych Figurek. Kiedy był ostatni odcinek? Aż muszę zobaczyć, bo... Luty 2023, a poprzednie odcinki w 2022 roku. Pierwszy od ponad roku odcinek Przeklętych Figurek z Dragon Balla. Jeśli są jeszcze na moim kanale jacyś fani tej serii, bo ja już myślałem, że ta seria się kolejnego odcinka nie doczeka, to podziękowania należą się mojemu bratu, który skompletował dla mnie ten folder. Ale zanim zagłębimy się w te aukcje, te czeluści eBaya i zobaczymy, co przygotowała dla nas firma Irwin, a może nie firma Irwin, bo nie mam pojęcia, jakie tam figurki dla mnie brat znalazł. Chciałbym tylko jeszcze tutaj wziąć łyka mojego soku z czarnej porzeczki. Akurat tak się składa, że na dworze jest całkiem gorąco. Taką praktykę czasami uskuteczniałem jeszcze na studiach podczas nagrywania filmów. Jakby ktoś nie wierzył, to proszę bardzo. To jest sok. Tutaj nawet na kapsle jest napisane, że to jest sok. I nie noszę żadnych sygnetów, ani jeszcze nie wyszedłem za mąż, ani się nie ożeniłem, ani nic z tych rzeczy. To jest po prostu otwieracz. Bo ten sok jest szczelnie próżniowo pakowany. Wasze zdrowie. Nie ma to jak czarna porzeczka ręcznie zbierana. Zobaczcie w ogóle, jakiego mam tutaj pięknego Goggerota niebieskiego na mojej głównej stronie w Operze. W Operze GX oczywiście. Dzisiaj lokowania żadnego nie mam. Jedna rzecz, o której jeszcze muszę wspomnieć, którą muszę wam pokazać, czyli ten notatnik, który mój brat mi tutaj przygotował. Wiadomość od mojego brata brzmi tak. Odpaliłem sobie kilka poprzednich odcinków, żeby na szybko... Ile to ma procent ten sok z czarnej porzeczki? Żeby na szybko sprawdzić, co było, a co nie. Wydaje mi się, że udało mi się trafić na same świeżynki. Jeśli coś się powtórzy, to sorki. Z drugiej strony te figurki są tak złe, że nikt nie przechowuje ich obrazów w pamięci. Mój Boże, to już 10. odcinek. Na samym końcu będzie bonus, ale do bonusu zanim przejdziemy, to będziemy sobie patrzeć na to, co jest przygotowane w tej podstawie, w tej wersji podstawowej. DLC zobaczymy na samym końcu. Także ja wszystkie linki mam już wklepane. Wezmę jeszcze łyk soku, żeby widok tej figurki mnie nie zaskoczył i żebym tego soku nie wypluł przed siebie. A my zaczynamy od... To jest dobre pytanie. Od kogo? Zazwyczaj na pierwszy rzut oka już widać, kto to jest, ale w tym przypadku, czy to jest ten Gogito, o którym tyle było mowy? To wygląda trochę jak fuzja Gogety i Vegito. W sumie nie widać uszu. Tam pod tą bujną fryzurą może się kryć kolczyk Potara. W sumie to nie jest do końca takie niemożliwe, prawda? Vegito w bazowej formie miał trochę takie brązowawe włosy, więc... a tutaj wygląda to ewidentnie na jakąś chociaż to nie ma tutaj fuzji, bo nie ma tej kamizelki, ale wygląda to tak, jakby ta kamizelka była ściągnięta. Nie, no zobaczcie, przecież jest pas. Jest pas. To jest... Poważnie, wydaje mi się, że to powinien być Gogeta SSJ4, tylko ktoś mu ściągnął kamizelkę. Gdzie są jego krosanty? Przecież on miał tutaj krosanty na barkach. Zobaczmy, jak jest tutaj to opisane. Ej, to kosztuje 15 zł praktycznie. Wysyłka co prawda jest droga, bo 120, ale kurde bele. Zobaczmy, co tu jest napisane. Opis. Dragon Ball Minifigure. Nie ma napisu, jakie to jest postać? W sumie to dobrze. Każdy może interpretować to na swój sposób, nie? On w ogóle potrafi stać? Ja wiem, że nie powinienem się takimi rzeczami ekscytować, ale w przypadku tych figurek to jest duża zaleta, bo większość z nich jest tak skonstruowana, że nie jest w stanie nawet się utrzymać na nogach, ale z tego co widzę, to jest taki action figure nawet, bym powiedział. Nawet nie zwykła figurka, tylko action figure, można go zginać w różnych miejscach. No, kolejny dowód na to, że Gogeta to lepsza fuzja. Chyba że to faktycznie jest Gogito, no to wtedy fani Gogety i Vegito muszą podać sobie rękę. Tak czy inaczej, idziemy dalej. Mam nadzieję, że tutaj już... O, oczywiście! Kierowniczku! Masz złotóweczkę? Ja pierdolę, gościu wygląda jak typowy żul spod sklepu. Doktor Giro faktycznie miał takie włosy długie, prawda? Dobrze, że jak kiedyś, dawno temu, nagrywałem Q&A i tam robiłem odcinek z wyzwaniami i powiedziałem, że na wszystkie wyzwania z komentarzy odpowiem, w sensie, że je wykonam. Dobrze, że wtedy jeszcze nie łysiałem, bo ktoś by mi napisał zapuść włosy. I ja wtedy bym tak wyglądał. Ja wtedy bym na głowie musiał jakiś czepek nosić, żeby to przykryć, a z tyłu by mi wystawała plereza, ale ta twarz jest absolutnie genialna. Nie ma jakiejś puszki w zestawie, albo nie wiem, jakiejś butelki z sokiem porzeczkowym, żeby mu tak w tę dłoń wsadzić? Idealnie by wtedy wyglądał. W tej drugiej powinien trzymać, tutaj, jak Julian z Chłopaków z Baraków. Zawsze coś powinien mieć w ręce, prawda? Ile to kosztuje, cudo? 14,92, tyle samo co poprzednie. 124 wysyłka. In good shape. Please take a close look at the photo. No ja tutaj obserwuję to z wielkim zainteresowaniem.
Nie, tak już poważnie, to podoba mi się tutaj to, że kolory są dobrze nałożone całkiem jak na takie stare figurki, co nie? Zwróćcie uwagę na jego kubraczek. Tak naprawdę nie ma czegoś takiego, że kolor, że farba wychodzi poza linię, no i kolory też są całkiem adekwatne do tego, jak to na początku wyglądało, ale ta twarz, jak on wygląda? Był taki pan z kabaretu, który tak wyglądał, tylko że on już chyba nie żyje. Stary pan z polskich kabaretów. O, właśnie, Bogdan Smoleń. Może nie powinienem tutaj porównywać tej figurki do prawdziwej postaci, zwłaszcza, że zmarłej, ale nie przypomina wam trochę? Niech spoczywa w pokoju. I tutaj już bez żadnych żartów. Idziemy dalej. Być może kolejna figurka będzie przypominać kogoś, kto żyje. A tutaj są dwa Krillany w zestawie? A czekajcie. Ona jest z Londynu, prawda? Powiedzcie mi, że jest z Londynu. Przecież tu jest londyński autobus. Nie no, tak poważnie to o co tutaj chodzi? To są dwa Krillany w cenie jednego, a ten autobus to jest jakaś tylko podkładka do zrobienia zdjęcia? Dragon Ball Figure, Coca-Cola Japan, Giappone. Giappone to chyba... Czekajcie, po hiszpańsku? Nie. Japon. Po włosku to jest. Giappone? Naprawdę tak się mówi? Sfera del Drago. Podoba mi się nazwa serii tutaj. Nie, ten Krillan, mimo tego, że zdjęcie wygląda słabo, to nie wygląda źle, tak szczerze powiem. Tylko bawi mnie to, że jest ich dwóch. Nie mógł zrobić dwóch zdjęć z dwóch stron, tylko stwierdził, że kupię drugiego takiego samego Krillana i to się będę pierdolił w jakieś dwa zdjęcia. Wrzucę jedno. 17 zł za to chcę, a nie więcej. Idziemy dalej. O, wow, obcy kontra Predator. Ja wiem, że Metarildo, czy jakkolwiek się on nazywał, on chyba nie miał żadnych ubrań, prawda? Ale patrzę na to wszystko i tak się czuję dość niekomfortowo, tak wam powiem. Metarildo był taki goły? No miał jakieś tam kropki, jakieś tutaj pijawki powsadzane, ale jest różnica duża czy nie ma? No zobaczcie. Jeśli chodzi o uszy chyba, ten ma bardziej szpiczaste i głowę ma bardziej szpiczastą, a tego... Teraz to widzę. Jak już widzę oryginalnego Metarildo, to twarz tego jest naprawdę zjawiskowa. Ale reszta w sumie nie jest zła, prawda? Podziwiam w ogóle fakt, że ktoś się podjął zrobienia figurki Metarildo. 17 zł, 30 wysyłka? Ja pierniczę, coraz taniej. Może jeszcze się pokuszę dzisiaj i coś kupię. Wystawiam faktury VAT. Ja tę figurkę mógłbym kupić na firmę, bo jakbym ją postawił za sobą z tyłu, to ona by stanowiła element wystroju mojego studia, co jakby bezpośrednio podchodzi pod zakup związany z działalnością firmy, prawda? Te uszy mi tu nie pasują, reszta jest idealna. Gogeto, co mi dalej dasz? Co mi O! To jest Herkules, który ewidentnie przegrał Tenkaichi Budokai. Tutaj chyba to są ślady użytkowania, ale takiego dość ekstremalnego. Wydaje mi się, że ktoś tę figurkę nosił w kieszeni, a potem spodnie wrzucił do prania i nie sprawdził kieszeni. Tylko że te spodnie prało razem z jakimś gruzem. Zwróćcie uwagę, jak ten Herkules jest trochę pochylony do przodu, no nie? On nie stoi prosto, on jest trochę pochylony, jak taki smooth criminal tutaj. Nie, ale ślady użytkowania... Zobaczmy, co piszą na ten temat. Używany, okej. Koniec promocji za 14 godzin? To po ile on teraz jest? 12 zł. Poprzednio był za 6 dolarów, teraz jest za 3 dolary. No nie, no panowie, ale z US ja 114 zł wysyłkę? O, no i wszystko jasne. Patrzcie to. 2002 Irwin. A+++++. Jakiś... Czekajcie. Co to było za słowo? To jest ocenzurowane, czy to jest... Czy tam jest w środku i 2 razy G, czy o co tu chodzi? Nie, inne niki też są Czyli to nie chodziło o... Okej. No zobaczmy, czy ludzie tutaj faktycznie wystawiają oceny adekwatne do produktu. Ten produkt, który teraz kliknę, to było A++++. Ten produkt, który zaraz zobaczymy, można porównać do gry Wiedźmin 3 w dniu, w którym ona wyszła. No to tutaj chyba A+++ tylko. Na ten czwarty plus to Herkules musiałby sobie zasłużyć. Trudno, smutny to był dość widok. O! To jest Goku w stroju z AF! Nie mówcie mi, że coś takiego istnieje w internecie. Przecież to jest Goku w stroju z Dragon Balla AF. I to w bazowej formie, to jest unikat. 16 zł, 121 wysyłka. O! plus. Ja pierniczę, przecież to ile to ma centymetrów? To ma... My mamy takie miarki u siebie, że z jednej strony są centymetry, a z drugiej strony są cale. A oni mają tylko cale.
No po co coś takiego robić? 4,5 cala ponad. No to nie wiem, koło 10 centymetrów, coś takiego. Nie jest zły, nie jest zły. Kurde, Goku No zobaczcie, jeśli nie wiecie o co chodzi. Goku Dragon Ball AF. O kurwa, ja tam byłem? Ty, ja tu jestem, to chyba dlatego, że ja... Ty, moje stare filmy tu są. Chyba dlatego... O, patrzcie, normalnie to jest on. To jest on! To jest on! Ej, podoba mi się to. Autentycznie jestem fanem tego, że został stworzony taki Goku, tutaj figurka. Jaka to firma jest w takim razie? Czy to jest ręcznie malowane? Nie no, wygląda jakby tutaj był normalnie pas w takim kształcie jak był... Nie, co to jest za firma? Powiedzcie mi, co to jest za firma, szybko. Customowa jakaś, czy co? 16 zł, byłbym mieszkańcem Stanów Zjednoczonych, kupiłbym. Na koszt firmy. Ej, ta naprawdę mnie zafascynowała. Nie sądziłem, że... A ta głowa tu po co? Nie wygląda to tak, jakby tę głowę można byłoby wymienić, więc... chyba rozumiem już. To jest co by było, gdyby Goku nie zdążył na Namek uratować Gohana, kiedy ten walczył z Rikumem. No bo tam przecież Gohanowi skręcono kark. Dobry jest gościu, patrzcie. Dragon Ball figurka, używana. Figurka plus głowa, którą znalazłem. Sprawdźcie moje inne aukcje. Sprzedaję zestaw patelni, a jeszcze mogę dorzucić perfuma. Na następnej aukcji będzie koszulka i paprochy z pępka, który też znalazł przy okazji. Pochuj mi ta głowa, postawię sobie jako trofeum? Nie, no przecież to jest jakiś absurd. To nawet nie można tego wymienić, to jest zupełnie inna figurka. Co gościu tutaj jeszcze wystawia? Action Showcase, on jest w ogóle gościem od figurek, tak? A więcej takich bonusów masz darmowych? O, tu ma jakieś zwierzęta. Co to jest? Jakiś gepard, szympans i nosorożec. W sumie zajebiste. Ten szympans fajny. Ty, takiego szympansa bym kupił. Szkoda, że tutaj koszty wysyłki są takie drogie. Wiecie, z czym mi się zawsze będzie kojarzył eBay? Jak pierwszy raz dostałem stypendium, ja pierniczę, ja myślałem, że Pana Boga złapałem za nogi. Na drugim roku studiów dostałem stypendium naukowe za wyniki na pierwszym roku studiów i dostałem 500 bodajże, nie pamiętam już, 520 zł, 580 zł, coś takiego, 500 coś złotych. Ja wtedy za pokój miesięcznie płaciłem 300, no tam 270 może, niecałe 300. I ja mówię, ja pierniczę, to ja mam pokój opłacony plus jeszcze 200 zł na życie? Ja od razu. eBay jako strona startowa, ja zakupy robię, nie? Stawiam tu piwo tobie, stawiam tutaj pizzę i tak dalej. Jedyną rzeczą, jaką kupiłem wtedy na eBayu, była maseczka antysmogowa. Zanim to były w ogóle jakieś pandemie i tak dalej, to było w 2017 roku. Kupiłem maseczkę antysmogową za jakieś tam kilkanaście centów. Szła do mnie z Chin 4 miesiące i to było wszystko, co kupiłem na eBayu. O, patrzcie, ile tu jest gratisów! Możesz zrobić Zamaso, Brolio, Gotenks, Trunksa. Ostatnio taki widok miałem, jak byłem na sorze. Ten bez rąk, ten ze złamaną nogą, temu stopy kurwa nagle gdzieś oderwało. 5 złotych! 5 złotych? 5 złotych za takie figurki? Przecież ja tu sobie mogę zrobić jakąś kompletną fuzję. Odczepiam sobie nogi Broliego, przyczepiam głowę Zamasu, jeszcze biorę futerko, robię Super Saiyanina Trunksa z chustą w Super Saiyanie 3. Za 5 zł taka zabawa? Ten przedmiot jest w kondycji taka, jak widać na obrazku. Każdy fan albo kolekcjoner musi to mieć. No to teraz mnie wziął pod włos, bo ja jestem fanem i co? To znaczy, że muszę to kupić? Ty, a ta noga to czyja ona jest? Tak nie kojarzę, żeby to była jakaś postać z Dragon Balla. Ręka jest Broliego, ewidentnie. Ej, no to czemu nie podłączyłeś ręki Broliego? To słoneczko to jest chyba jakaś podstawka? Nie mam żadnej figurki Zamasu. Mam tylko Goku Blacka w bazowej formie i w Rozę. Nie mam żadnej figurki Zamasu, a tym bardziej nie mam scalonego Zamasu. Ej! Bo nie wygląda źle. Zobaczcie, włosy od tyłu wyglądają całkiem fajnie. No jest to trochę pokraczne ze względu... Czy Vegeta w ogóle stoi w ringu WrestleManii, w sensie WWE? Sprzedane już jest? 4 zł kosztowała. No i takie ceny powinny być. Ej, ten Vegeta nie wygląda źle. W sensie, okej, inaczej, wygląda źle. Ale w porównaniu do reszty przeklętych figurek, za 4 zł to bym takiego przytulił nawet. No dobra, idziemy dalej. Może... Przecież to jest woskowina z uszu, kurwa! Co on ma za przezroczyste ręce? Nie mówcie mi, że to jest jakieś nasienie! I jeszcze głowa leżąca pod... Nie, to chyba idzie na miniaturkę. Póki co faworyt. Fluorescencyjna woskowina z uszu, a może nawet nie. Ja pierdolę, nie. Ktoś to wypuścił jako produkt. Ile to kosztuje? 4 zł, to już jest za dużo.
237 za wysyłkę! Mexican Toys? To jest k***a niezły Meksyk dopiero. Ja wiem, że można nie być fanem Dragon Balla, nie wiedzieć jak te figurki wyglądają, jak te postacie wyglądają w prawdziwym życiu. No ale są jakieś granice. Przecież wypuścić taki produkt to jest kryminał. No, dzięki, że napisaliście, że to Goku. 2010-2019 były już w historii tej serii figurki, które były robione, chciałem powiedzieć, w XX wieku. Ba, w latach 80. nawet się zdarzały figurki, które wyglądały lepiej niż to. Wyglądały źle, ale wyglądały lepiej niż to. Włosy od tyłu? Przyznam się, przeszła mi przez głowę taka myśl, żeby powiedzieć, że wygląda to nie najgorzej. Ale teraz tak patrzę, to wygląda jak krzak bananowca. Nie, ja... Co to są za ręce? Kto to zrobił? Z czego to zrobił? To jest abominacja. Nie dałbym nawet temu psu jako zabawkę. Nie dałbym tego nawet psu jako gryzak. 4 zł, zakończone. Kto to kupił? Zobaczmy jeszcze opinię tego pana. Nice t-shirt. Well packed. Promptly shipped. Thanks. Zejdź mi z oczu. Póki co faworyt na miniaturkę tego odcinka. Kompletny dramat. Nie wiem, żeby... Nie... blisko, ale nie jestem w stanie sobie wyobrazić rzeczy, która miałaby przebić tego Goku. To było spierdolenie 3D, to nawet nie było spierdolenie na jednej płaszczyźnie, tam nic nie było zrobione dobrze. Chociaż było widać, że to Goku, no bo pierwsza figurka dzisiejszego dnia to tak w sumie trzeba było się domyśleć. Android 16. Znany wcześniej jako Gevo, w zasadzie Gevo to był ten syn doktora Giro, na którym bazowany był Android 16, bo Android 16 tak naprawdę to 100% maszyna. 4 zł. Czy to jest cały czas od tego samego gościa? Tucson. A nie ma takiego Hyundai'a? Tucson? To jest już ten Android 16 po walce z Celem. W ogóle zobaczcie jak zbladł, aż zzieleniał prawie. Mam nadzieję, że nie zgrzyba. Ja nie mogę A kto go przejechał, kurwa, tirem? Ratujcie go! Nie, on autentycznie wygląda jakby był przejechany autem. Jeszcze ten opis. Nie jesteśmy ekspertami w tej linii zabawek. O, czekajcie, to jest gumowa zabawka. Kupy noszone? Kupy noszone? Ja tak patrzę teraz na te figurki Monster Flex, które jakiś czas temu dostałem i nawet jak się tak na nie, jak się tak na nie patrzy, to nie wyglądają jakoś szczególnie źle, prawda? W sensie, no widać, że to jest inny rodzaj, ale nie powiedziałbym, że one są przeklęte. Chociaż ostatnio widziałem, że ktoś na grupie facebookowej wrzucił jedną taką figurkę Trunksa chyba i że to niby przeklęta figurka. Ostatnio jedną taką figurkę, bo jak pamiętacie dostałem 3, Goku Blacka, Vegetę i Goku w Super Saiyanie. Wysłałem Tomkowi, który jest autorem mangi Alaho Balls. Chyba że Tomek jeszcze tego nie oglądał, to w sumie już powinien dostać tę paczkę, także to nie będzie spoiler. To nie wygląda znakomicie, ale to jest, wiecie, no jest guma i jest guma. Trunks ma taki wyraz twarzy, jakby mówił: podnieście mnie, już nie wytrzymam. Dragon Ball. No... Ojeju! A kto go rozbierał? Przecież to jest dowód zbrodni tutaj na plecach. Kto go rozbierał? Funimation to zlicencjonowało? Zobaczcie to. Patrzcie sobie na jego rękę. Wygląda jak ręka, prawda? Jak przybliżę i zbliżę na jego rękę. Czy to wam nie przypomina ziemniaka? Przecież to wygląda jak ziemniak. To wygląda jak pyra do obrania, no nie? Ten Gohan wygląda jak ziemniak, on ma strukturę z ziemniaka, on został stworzony z ziemniaka. To jest ziemniaczany Gohan. To jest Gohan Potato. Gohan Beast, kiedy do pokoju wchodzi Gohan Potato. No way, nie ma drogi. Może to jest pisanka z ziemniaka zrobiona. Wiecie, na Wielkanoc robi się pisanki z jajek, maluje się jajka, może tutaj ktoś pomalował i wystrugał ziemniaka. Kurwa, no to w sumie to nie powinno kosztować 10 zł, bo to już jest rękodzieło. Gdzieś tu jest napisane, że to jest handmade. Jakby ktoś to faktycznie zrobił z ziemniaka, szacun. Idziemy dalej, już kilka ostatnich figurek. W zasadzie trzecia Kto robił tę figurkę, to niech mnie słucha. Jak już chcecie malować włosy i ma wam nie starczyć farby, no to zaczynajcie od przodu. Dobra? Zaczynajcie od przodu, żeby te pierwsze 2 kosmyki były chociaż pomalowane. Bo potem taki idiota jak ja się cieszy, że robią łyse figurki albo łysiejące. Ten bydlak ma prawie 3 cale. No. Z którego to jest roku? Nie, no dobra, okej, patrzcie. Okej, dobra. Żarty na bok. Zobaczcie na jego dupę. 1989. Ten Goku.
Ten Goku jest z 1989 roku, jak seria Dragon Ball Z miała dopiero pierwszą emisję, w sensie, że była emitowana po raz pierwszy. Ty, ale przecież 89 rok to jest rok, w którym Dragon Ball Z miał pierwszą w ogóle, to jest pierwszy rok emisji Dragon Balla, a to już jest Goku SSJ. To był 95 bodajże odcinek, 95. To jest ten 95, w którym Goku pierwszy raz się przetransformował, pamiętam. I jaki to jest? Kurwa, to jest 91. No to manga w takim razie, chapter counterpart, 91. Super Saiyanin pojawił się w 91 roku w mandze i anime, a ta figurka SSJ Goku jest z 89. Już żarty na bok! To jest Goku SSJ podróżnik w czasie, który przetransformował się w SSJ 2 lata przed Goku w anime? O, on zaklął kurwa czasoprzestrzeń, a ten Vegeta płacze, jak na tym obrazku, który ostatnio dostałem. O, dostałem SMS-a. Byłem na Bachanaliach w 2000 bodajże 18 albo 17, nie, to był 17 rok. W 2017 roku, to tam było takie fajne stoisko, myśmy tam poszli z kolegami i tam można było wejść na coś podobnego do tego, na czym stoi teraz Vegeta i tam balansować. Jakby był taki konkurs, że jak ktoś tam da radę wytrzymać na tym... Ten Vegeta jest dobry. Jak da radę na tym wytrzymać pół minuty albo minutę, to dostanie jakąś nagrodę, czy jakiś voucher, czy coś takiego. Vegeta... Planeta Małp, dosłownie zero nosa, jakiegoś tutaj uszy szpiczaste. Vegeta tu wygląda, jakby się w jakiegoś wilkołaka transformował, jakby do księżyca był. Dobra, kurwa. Koniec. Ostatniego gryzie pies, jestem ostatni. Kiedy mówisz mamie o 22, że na jutro potrzebujesz wszystkie 7 smoczych kul. I to jest właśnie ta figurka. No nie wierzę, to jest najlepsza figurka dosłownie kurwa dzisiejszego dnia. Zawstydzony Ozaru Baby, Golden Ozaru Baby. Jeszcze to zdjęcie, większość tego zdjęcia to jest tło. Zamiast zrobić jakiegoś zooma na tę małpę, to oni zrobili tak, jakby on faktycznie zbity wchodził do pokoju i mówił: mamo, bo na jutro mamy przygotować farbki i blok techniczny. 60 dostawa. No nie, no szkoda mi pieniędzy. Och, dobrze było wrócić do przeklętych figurek. Filip, dziękuję ci bardzo za ten folder. Dobrze się bawiłem. Ten Ozaru tutaj mnie z tym podpisem rozwalił. Mimo wszystko na miniaturkę i tak idzie ten Goku SSJ3 z wosku z uszu, bo to jakbym miał zrobić jakąś topkę najgorszych figurek w ogóle w historii, no to myślę, że ona by tam miała silną pozycję w tej topce. Bardzo dziękuję wam za dotrwanie do tego momentu. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie suba na moim kanale, żeby niczego nie przegapić i koniecznie sprawdźcie kanał mojego brata, który przygotował dla nas wszystkich te przeklęte figurki. Jeśli chcecie, żeby tych przeklętych figurek było więcej, żeby filmy z tej serii pojawiały się częściej, to myślę, że mojego brata można namówić właśnie takim subem, zerknięciem na jego kanał. Swoją drogą, nie byłem świadomy tego, że sekcja polecane kanały z YouTube'a zniknęły i ja ostatnio polecałem kanał mojego brata, mówiąc, że wejdźcie na mój kanał i tam w sekcji polecane kanały widnieje jego kanał, a już tej sekcji nie ma, także link do mojego brata znajdziecie w opisie. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, że jeśli mieliście gorszy dzień, to ten film trochę wam go poprawił, a jeśli macie dobry dzień, to z tego powodu bardzo się cieszę, że nie trzeba było go wam poprawiać. Tyle, dzięki jeszcze raz, widzimy się niebawem, życzę wam miłego, spokojnego dnia, trzymajcie się, na razie, cześć! Dziana.